Jesteśmy na Maderze. Przyjechaliśmy wczoraj i jakby wczoraj była piękna pogoda, natomiast dojechaliśmy już do Airbnb i jakby nie było nic ciekawego, a teraz spotkaliśmy krowy. Okazuje się, że krowy tutaj chodzą sobie tak po prostu na wolnym wybiegu i stoją sobie tak na drodze. No pan omija je. No co jest? Serio? Dobra, no to ja i moja kolej. Słuchajcie, uważaj, bo ona teraz skręca. Meczka. Hejo. Poznajcie, tutaj jest Seba. Cześć, cześć. To jest nasz ziomeczek i będzie dzisiaj właśnie całą wyjazd w zasadzie będzie z nami zwiedzał Maderę. Super, bardzo mi się podoba. A mi się wydaje, mi to się podoba, ale mi się wydaje, że to są też byki niektóre. Hejo. Jak przylecieliśmy, była piękna pogoda, naprawdę było super. I dzisiaj wstaliśmy w plan działania, zobaczyć jak najwięcej, jak zwykle. I niestety pogoda jest średnia, ale troszkę się przejaśnia, więc liczymy, że przez te dni, co tutaj będziemy, trafimy ładną pogodę i uda się nam jak najwięcej zobaczyć. Znajdujemy się w St. Moritz. Tak mi się wydaje, że tak to się wymawia. Jeżeli nie, to możecie poprawić mi w komentarzu. Wygląda to jak po prostu z jakiejś tajemniczej krainy. Co sądzicie, chłopaki? Wygląda to super. To są lasy mgliste i tych lasów jest 1% na całym świecie. Tak. Podoba ci się? Tak, bardzo mi się podoba. Chcesz coś więcej wiedzieć? I nie wiem, co więcej powiedzieć. Okej. Wbrew pozorom jest to mglisty las i mimo wszystko troszkę się spóźniliśmy, bo gdybyśmy troszkę wcześniej wyjechali, to rzeczywiście tu byłoby dużo więcej mgły. A tak to jest, ale tam bardziej gdzieś u góry, a tutaj już w tej dolnej części nie ma aż tak bardzo. Fascynująca jest dla mnie trawa, słuchajcie, bo trawa wygląda tutaj tak, jakby ona rosła tylko i wyłącznie do takiej wysokości, wielkości, ponieważ są tutaj, w sensie ta struktura tej ziemi jest taka wyboista, że tak powiem. Jakby nie ma szans, żeby ktoś to tutaj jakąś kosiarką kosił czy coś, więc to po prostu tak wygląda. Wydaje mi się, że przez to, że Madera stała się tak bardzo popularna w social mediach, wydaje mi się, że z jakiś rok temu już zaczęło być głośno o tym, że to są takie europejskie Hawaje, to teraz bardzo dużo jakichś content kreatorów tutaj jest. Też jest jakaś pani w przepięknej czerwonej sukni i po prostu ma jakiegoś kamerzystę i po prostu nagrywają jakąś piękną rolkę. Są tutaj typowo, żeby nagrać, ponieważ jak podniosła swoją sukienkę, to miała tam spodnie, więc generalnie bardzo śmiesznie to wyglądało, no ale takie są realia, słuchajcie, zazwyczaj jak się idzie coś nagrywać i ma się jakieś ładne ciuchy. Ja nigdy w życiu nie byłam w Ameryce Południowej. I wydaje mi się, że właśnie tak wygląda Ameryka Południowa. W sensie, może nie tak, ale jest to taka totalna namiastka, bo jak wczoraj jechaliśmy, to właśnie były takie przepiękne jakieś góry i w ogóle ta natura tutaj jest taka inna i to jakby niby jesteśmy w Europie, a jakbyśmy w niej już nie byli. Przypuszczamy, że tam jest duży spad na dół, aczkolwiek no tego nie widać. Tak, to prawda, ale no bardzo ładnie widać, że ta... Ale za to podbija wyobraźnię trochę. Seba, podoba ci się? Bardzo, jest bardzo duży spad. Okej, Seba będzie mówił, że jest bardzo wszystko piękne, tak, bo on zobaczycie. chciał na Maderę lecieć. Pogoda się troszkę popsuła, jak na to miejsce to jest jednak fajny klimat. Ale niestety kurczę, powiem wam, że w sumie to żadnych widoków poza tym przepięknym lasem to nie doświadczymy przez tą mgłę. A może tak jest cały czas, nie wiemy. A może tak jest cały czas, nie wiemy. I to jest ten klimat, o to chodzi. Może nie wiemy, bo jakby się tak zastanowić, to ile na takim drzewie jest innych, osobnych po prostu roślin i osobnego życia, to jest masakra. One są całe porośnięte mchem, krzakami. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Z racji tego, że jesteśmy od razu po Miami, to powiem wam, że wilgotność tutaj też występuje, ale nie jest ona aż tak mocna jak w Miami, jak na Florydzie, aczkolwiek też jest bardzo odczuwalna. Właśnie dlatego moje włosy wyglądają jak wyglądają, chociaż wyglądają świetnie, prawda? Troszkę kropi, w sensie może to ta wilgoć jest aż tak wilgotna, co?
Robisz tego damskiego vloga. Damskiego vloga robię, słuchajcie. No jakieś włosy się puszczą, to jest coś, makijaż. Zmieniamy content czy co? Na razie największym zaskoczeniem dla mnie są krowy, lub bydło, które po prostu sobie spaceruje wolno po ulicy wszędzie, ale że nawet w takim, powiedzmy, że to jest dosyć turystyczne miejsce, można nawet spotkać tutaj ślady takich zwierząt. Nie pokażemy wam ich. Albo pokażemy. Znajdujemy się na punkcie widokowym, który nazywa się, jak się nazywa ten punkt? Ribeira da Janela. Podobno. Bardzo dobrze. Podobno. I ogólnie to jest pierwszy raz, kiedy widzimy ocean z bliska i widzimy już takie piękne klify. Nadal jest mgła, która właśnie trzyma się tych szczytów tutaj. Jest przepiękna woda i na pewno chciałabym dotknąć, bo w tamtym roku, czyli nawet nie pół roku temu, dotykałam Atlantyku i Pacyfiku w tej samej podróży i znowu będę dotykać Atlantyku. Dziś rano jak wstaliśmy, przepiękne było to, że nie było widać w ogóle horyzontu, tylko ten horyzont jakby, w sensie niebo z wodą się tak mieszało i wyglądało to jak namalowane pędzlem. Przepięknie. Jest bardzo dużo Polaków, w ogóle cały samolot był Polaków i tak się nieswojo czujemy. Powiem szczerze, że jak nagrywamy i w Stanach jakoś jakby to leciało i było takie automatyczne, a tutaj jednak troszkę się krępujemy. To jeszcze się nie chwaliliśmy, jaką mamy super chatę. Mamy naprawdę fajną willę i mamy z niej super naprawdę widok, także na pewno zobaczycie to jeszcze może w tym odcinku, a jak nie to na pewno w następnych, także zostańcie, bo naprawdę warto. Ciepło strasznie jest, co? Tak. No. To wynajęliśmy sobie furę, która nazywa się Volkswagen. A jaki to jest Volkswagen? Ktoś powie? Jaki to Volkswagen? Wiesz co, chyba to jest T-Roc. T-Roc czy coś takiego, no. Tak. Ale generalnie bardzo fajny. Co prawda tutaj te drogi są takie, że mimo wszystko, w sensie są tak strome, że czujniki parkowania czasem, gdy zjeżdżamy z jakiejś drogi, bo chcemy wjechać na inną, to po prostu się włączają, mimo tego, że jakby no nie dotykają nic, przez to, że wykrywają tą drogę, która jest taka są stroma, bardzo nie? duże skoki nachyleniowe Tak. i to powoduje właśnie, że ten samochód, jego czujniki wariują. A właśnie podjechaliśmy pod punkt widokowy, który nazywa się, słuchajcie, powiem wam, bo my zawsze nie dajemy w ogóle żadnych informacji. Para da Ribeira da Janela. Podejrzewam, że ja to czytam źle, ale staram się, więc docencie. Idziemy teraz, bo tutaj jest jakieś przepiękne przejście przez skały i widać ocean. Chciałem wam pokazać, jaka ciekawa jest strasznie faktura tych skał. One są takie czarne, brązowe, tutaj akurat dominują czarne. Mają bardzo różnorodną strukturę i wyglądają naprawdę bardzo tak ciekawie. Bardzo, bardzo turystyczna wyspa. Tak bardzo, że na wszystkie atrakcje trzeba czekać na swoją kolej. No niestety, takie realia. No ale to jest kwestia taka, że podjeżdża bus, wychodzą turyści, 10 minut nie możesz nic zrobić zdjęcia, za 10 minut oni odjeżdżają busem i już możesz robić zdjęcie. A patrzcie, gdzie jesteśmy teraz. W tym momencie przestaje być naczelnym fotografem. Seba przejął stery. Jeżeli widzicie nowe zdjęcia, są robione przez Sebę. Okej, teraz Widzicie, jak to jest fajnie mieć trzecią osobę? Nareszcie ktoś ma czas nagrywać mnie i robić mi zdjęcia. Czuję się jak prawdziwa influencerka. Ale ja też to robiłem zawsze jednocześnie. Tylko
może przez to, że robiłem 2 rzeczy na raz, to już dużo gorzej wychodziło. Tyle razy mieliśmy sprawdzić, co to oznacza, do tej pory tego nie sprawdziliśmy. I są znowu zrobione te kopczyki, wieżyczki z kamieni. 1, 2, 3. Zaraz Magda wam to pokaże. Napiszcie w komentarzu, co to jest i dlaczego tak się robi. Nie, ja wam zaraz powiem, co to znaczy. Słuchajcie, sprawdźmy to w Google. Wieże z kamieni. Zaznaczenie swojej obecności w danym miejscu, a także przywołanie szczęścia, które ma sprawić, że wrócimy w miejsce, w którym dany kobiet został ułożony. Kamieniste wieże są pełne symboliki, choć znacząca większość wskazuje jednak na ich walor nawigacyjny. Nie jest tak kolorowo, Seba robił zdjęcia i teraz trzeba jemu robić zdjęcia. Także Magda bardzo krytycznie podchodzi do zdjęć. Zobaczymy, jak krytycznie do zdjęć podchodzi Seba. Teraz będzie misja 007 albo misja kimkolwiek. Co mnie czeka teraz? Dobra, nieważne, idę dotknąć Atlantyku. Ale są fale. Nie, no nie ma szans tego dotknąć. Ale leci fala, patrz. Nie, no bo ciężko jest mi dotknąć, ja nie chcę być cała oblana. Może ty idź. Znajdziemy lepszą plażę. Dobra, znajdziemy lepszą plażę. Idziemy dalej, bo już jest godzina 12. Tutaj wschód słońca jest o godzinie 8. Zachód jest chyba o 6. Więc generalnie chcielibyśmy jeszcze złapać trochę wyspy. Spieszymy się i jedziemy. Poza tym ja też robię się trochę głodna. Bo mam tutaj jakąś rybę, która wygląda paskudnie, ale ogólnie podobno smakuje przepysznie. Tylko mamy furę. Abarta to jest Fiat 500, ale Abarta mamy my, a to jest fura, którą mamy tutaj. Nazywa się to nie T-Rox, tylko T-Cross. Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to samochód wypożyczyliśmy w wypożyczalni Sixt. Jest to wypożyczalnia, w której ogólnie często wypożyczamy samochody, bo praktycznie całe te Stany mieliśmy z Sixtem. Wcześniejsza nasza podróż to było Alamo, ale chyba jestem w stanie polecić ten Sixt. On ma troszkę wyższe ceny, natomiast ogólnie obsługa jest lepsza. Plus te fury nie są też styrane, w sensie to są zazwyczaj nowe samochody, które mają niedużo przejechane, więc generalnie nie są też zniszczone. Chciałbym powiedzieć, że popełniłem błąd i to nie nazywa się T-Roc, tylko to jest po prostu T-Cross. Właśnie to powiedziałam. Aha. Jesteśmy teraz przy tych takich basenach naturalnych, chyba. Jeszcze nie dotknęłam Pacyfiku, więc nie mogę wam powiedzieć, jak odczucia. Jeżeli chodzi o odczucia z Ameryki, to wejdźcie koniecznie na film z Cocoa Beach. To było dzień przed Kennedy Space Center i tam właśnie wchodziłam do wody i ogólnie było chłodno wtedy, a woda była przecieplutka, więc no muszę zobaczyć, jak jest tym razem. Bardzo chciałabym pomieszkać właśnie w miejscu, gdzie jest jakieś morze bądź ocean. Marzyłoby mi się, żeby to był ocean. Jakaś Kalifornia. Woda dla mnie, jak patrzę tak w horyzont i nie widzę nic, jest takim ukojeniem i taki bardzo daje mi spokój. Czuję się trochę jak w Malibu, ale w Malibu nie było takiego koloru ziemi i skał, więc generalnie jest to coś innego. Ale jest tak pięknie, jest tak pięknie. Bardzo polecam wam przyjechać na Maderę. Gdzie idziemy? Tam idziemy. W sensie możecie iść i ja wam zrobię zdjęcie. Czy coś? Widzowie, idziecie, ona nam zrobi zdjęcie. Oficjalnie jesteśmy na szczycie. Tak, zdobyliśmy to. Nie było ci jakoś ciężko. W ogóle. Ej, ale patrz, to wygląda, patrz jaki mają ten basen mały, jest ciekawy. Jakie tam glony są zielone, No. ale ta woda jest super. Magda. Strasznie ta skała wydaje się być krucha, jak tak na pierwszy rzut oka, aczkolwiek nawet jak staję na krawędzi, uwaga, teraz, to jest dosyć stabilnie. I gdyby ktoś się zastanawiał, to mamy styczeń, dokładnie 2 stycznia i jak widać można pływać. Także jest naprawdę ciepło. No trzeba iść po spodenki śmiało. Seba, jak będą... Podoba Seba? Zarąbić? Bardzo ładnie.
Słuchaj, zróbmy tak, jak będą 3 łapki w górę, to wskaczesz do wody. Skoczę. To wskakuj, Tylko bo pod jedną. spodenki, tylko spodenki. Moja, Magdy i moja. załatwię jeszcze jedną, od montażysty. No elegancka woda jest. Znajdujemy się pod Cabo Giaro. Ogólnie idziemy na skywalk i podobno nie jest to skywalk dla osób, które mają lęk wysokości, ponieważ jest lekko stresujący i jest on wychodzi z ta półka tego skywalku z jednych z największych klifów w Europie. Ale lęk wysokości może nie istnieć z powodu mgły albo z powodu brudnych szyb, zobaczymy. Czytałam w necie, że jest to za free, ale okazuje się, że trzeba iść do kas, żeby kupić sobie bilet, ale no nie idziemy, bo patrzcie, co jest za mną. Jest tragedia, jest po prostu totalnie mgliście, więc nic nie zobaczymy, ale wydaje mi się, że przyjdziemy tutaj innym razem, co? W sensie innego dnia. 2 euro kosztuje wejście. No ale na necie było, że jest za free, totalnie. Tutaj jest ciężki teren do jazdy samochodem. No ogólnie ja słyszałam, że wypożyczają raczej samochody z automatyczną skrzynią biegów, ale my mamy manuala. I właśnie zdarzyła się idealna okazja do tego, żeby sprawdzić, jakie skille ma Mikołaj bądź Sebastian. Zobaczymy, który z nich zdecyduje się wyjechać z naszego miejsca parkingowego, które nie należy do łatwych. To jest ten samochód i będziemy patrzeć, jak tutaj która osoba, Która się kto decyduje? chce. Mikołaj, Wyjechać? decydujesz się? Wiesz co, mogę, ale możemy też zagrać kamień papier. Dobra, zagrajcie Dobra. kamień papier. Ale do jednego. I co, przegrany? No kamień albo papier, już jak jest? Wiem. Chyba dam radę. Przegrany wyjeżdża. Tak, Tak, zróbmy, nie? no. Dobra, 3-4. No dobra, Seba, pokaż swoje umiejętności. Musi cofnąć trochę. Co to będzie perfekcja. Dobra. Nie było tematu. Dojechaliśmy na kolejny widokowy punkt i jest przepiękny. Wydaje mi się, że za około godzinę zachodzi słońce, więc to światło już pada tak przepięknie. Zresztą możecie zobaczyć za mną, jak to wygląda nieziemsko. Chciałabym jeszcze dokończyć jedną rzecz w tym odcinku, a mianowicie chciałabym w końcu dotknąć Oceanu Atlantyckiego. I uwaga, właśnie idzie się to wydarzyć. Tutaj dawajcie kamienie, teraz tutaj trzeba. No nie wierzę, Polacy. I się kąpią, słuchajcie. Uwaga, proszę to złapać na kamerze, jak macam wodę. Na razie dotykam tylko tak. Uwaga, jeszcze nie dopłynie, słuchajcie, jeszcze czekam. Już nie mogę się doczekać. Dobra, teraz mamy to. Ej, ciepła, mega jest ciepła. Chcę kamerować jedną ręką. No i po butach. Ja lecimy do domu. O no! Dobra, spadamy. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Bardzo dobrze. Weźmiemy to do tego taki soczek. Nic nie reklamujemy.
gość, który nam po prostu samochód wynajmował w wypożyczalni na lotnisku. Polecał nam strasznie. Nie wiem, czy to jest widocznie lokalne, bo to jest Poncha de Madeira. Wczoraj już były pierwsze testy i powiem wam, że jest super.